Kręcam sobie właśnie śrubki, te 3 pozostałe tutaj. Jeszcze tam w boczkach mam, bo po jednej na razie wkręciłem, jeszcze w boczkach i zapinam, zobaczę wszystkie przyciski czy działają i je tutaj montuję. O, Parktronic się włączył. I już będę montował. O tym pomyślę. Na razie zostaję tutaj zabezpieczony. Oczywiście włączyłem klimatyzację, sprawdzam, fajnie wieje, zobaczcie. Papier toaletowy dla przykładu. Dobra, skręcam sobie to już na gotowo, bo zapomnę o tej śrubce. Kolejny dzień rozkminki nad wentylami tylnych siedzeń. Założyłem sobie teraz na przymiarkę podłokietnik. Wcześniej sobie zmierzyłem, ile ta rurka odstaje i powinienem mieć tu 6 cm prześwitu, czyli teoretycznie powinienem dotąd gdzieś podciąć schowek. On tak śmiesznie się kończy. Zaraz wyjmiemy go. Zobaczcie. On ma tutaj taki próg. Muszę go po prostu skrócić. To wypełnienie, to dno, które wytnę, odwrócę w drugą stronę i przykleję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście wnętrze na koniec wykleję podobnie jak tutaj tym materiałem. Zresztą polecam każdemu, bo seryjnie jest zwykły plastik, żywy plastik. Zmniejszy się jego pojemność, ale dzisiaj myślę, że już ten wentyl założę. To jeszcze zdemontuję tutaj przy Was. Na razie, na chwilę obecną zamontowałem zaślepkę, żeby mnie nie raziła w oczy. Oczywiście ona jest tutaj. Tutaj jest gniazdo, ale gniazdo zostanie na swoim miejscu z racji tego, że po zamontowaniu, po przymierzeniu podłokietnika, widzicie, tutaj jest parę centymetrów się unosi. Po zamontowaniu podłokietnika opalarką sobie wygrzeję ten element, on się wciśnie, starczy mi miejsca na gniazdo zapalniczki. Już do mnie idą powoli tutaj te ozdobne nawiewy. Jestem ciekawy, czy zgadniecie, z jakich aut będą zamontowane. Ok, przechodzę na warsztat. Jeszcze taką metodą chcę to przymierzyć, żeby Wam pokazać ten element. Kurde, brakuje rąk jak zwykle. Potrzebuję operatora. Ten element musi stykać się z tym stalowym. Ten element musi przylegać prosto do tunelu środkowego. Więc jak widzicie, brakuje parę centymetrów. Tutaj jest jeszcze na tym nawiewie taki zadzior i on też fajnie jakby się złączył razem ze ścianką tutaj tylnią podłokietnika. Będziemy go mogli schować maksymalnie najbliżej, żeby jak najmniej wystawał tu w tą stronę. Jedyna pomoc w tym, żeby właśnie zmniejszyć głębokość tego schowka od wewnątrz, będzie trzeba go wyciąć po prostu. Zaraz do tego przystąpię, ale to mniej więcej obrazuje, o co chodzi.
nie może się obyć bez ofiar. Nie ma tak, że wszystko pracuje plug and play. Ale niewielkie są to straty. Zaledwie tyle straciliśmy na podłokietniku. Nawet nie będzie tego widać, jak już skończę. Detale już oczywiście zostawiam dla siebie. Te filmy mogłyby mieć nawet i po 3 godziny. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o sam zarys. Jak widzicie, prawie pasuje. Zależy mi najbardziej na tym, żeby ten element dotykał tutaj podłokietnika. Co za tym idzie, muszę obniżać i przesuwać w tamtą stronę. Specjalnie zrobiłem trochę głębiej, żeby właśnie móc to jak najbliżej przysunąć. No teraz będę sobie szedł montować, ale to już zamontowane, gotowe. Zobaczycie już, jak będę przymierzał te panele końcowe. Nie wystraszcie się, kolejne rzeczy dojechały. Jedna wygląda jak maska spawalnicza, a druga rzecz wygląda jak nie wiem, jak jakaś postać z bajek. Zaraz wam przebitkę wrzucę, bo mnie jeden pan rozśmieszył, zrobił taką pastę z tego. Pozdrawiam serdecznie. I to są nawiewy tutaj na tył. Ten jeden, już mówię, to jest Audi A3 8V 2013 rocznik. A tutaj jest Mini Clubman F54 bodajże. Wygląda sympatycznie, aczkolwiek właśnie w domu u nas na 4 osoby było głosowanie i ja tylko byłem za Audi, a 3 osoby pozostałe były za Mini. Mam dylemat mocny, co wybrać w końcu. Zobaczcie, teraz wam pokażę, jaka jest szerokość tych tuneli wyjściowych i jak są prowadzone. Ten jest w dół. Wysokość jest dokładnie ta sama. Tutaj. Wiadomo, że będę ucinał to. To tak nie może być. Tego tu nie będzie. Natomiast ten musiałby zostać, ponieważ tutaj to jest klapka otwierająca, zamykająca. Tutaj się kończy. Jak widzicie, pokrętło tam jest. I on dotąd musiałby być. On by zastąpił ten przewód. Reszta to już jest historia, to już jest wszystko manufaktura i robienie jednej pojedynczej sztuki. Natomiast tutaj w Audi on musiałby być, wygląda na to, że on by był wmontowany w tej pozycji. Oczywiście też skrócić ten bądź ten przewód, natomiast tutaj ten przewód powietrzny zamyka się w tej pozycji. Zobaczcie. I nawet jak zlikwidujemy ten przewód, to dotąd musimy mieć miejsce, ponieważ tam się ta przesuwka rusza. No, o. Więc dużo nie możemy uciec. Druga sprawa, ten na wysokość jest bardzo podobny. Nie da się go nawet tu spasować, żeby nie porysować. Na wysokość jest dość podobny, ale on pod tym kątem pasuje. Szerokość jest dużo bliższa. Dużo bliższa podłokietnikowi, bo tak naprawdę jest bardzo podobny na szerokość, minimalnie szerszy, natomiast ten minionek nachodzi całkowicie. No i jest też czarny, a ten jest bardziej w tym kolorze. Trudny wybór, trudna decyzja. Numery oczywiście wam wrzucę tych artykułów. Tu jest, jak widać, Mini, ale Germany. Made in Germany, Germany wszędzie. Jakość plastiku zupełnie inna, przynajmniej tego. Tutaj jest TRW Automotive 8V 0819 203. Ktoś się będzie bardziej chyba skłaniał ku temu. Regulacja jest pełna, prawo, lewo, góra, dół. No i wstawki są chromowane. Tutaj jest wstawka piano black, jakiś lakierowany plastik, ale jest to 100% demontowalne, można to jak najbardziej okleić bądź pomalować. Gdyby to było pomalowane na czerwono, tak jak z przodu, czemu nie? A dzieciaki moje zamówiły sobie do tyłu nawiewy, żeby był podświetlany na czerwono od wewnątrz, a skoro już tam jest gniazdo zapalniczki, też będzie przerabiane, skoro i tak to będzie całe przerabiane, to dlaczego tam nie włożyć LEDów z czerwonym filtrem i zamontować tego? Wersja testowa. Tego tu nie będzie. To jest tylko test. To jest tylko przyłożone. Oczywiście też tu tak nie będzie. To jest tylko włożone. Tyle zostanie ze schowka. Tu będzie do kształtu. Ale to wkrótce.
Pogoda jest przednia, naprawdę od tygodnia już. Dlatego dzisiaj przeniosłem się na działkę. I zobaczcie, już kolejny etap jest poczyniony. A mianowicie wyryżnąłem dziurę na gniazdo zapalniczki. Dlaczego gniazdo zapalniczki? Dlaczego nie gniazda USB-C czy tam USB-A? Z racji tego, że do gniazda zapalniczki mogę podłączyć sobie przejściówkę. Tutaj moje tymczasowe biuro. Tu już mam instalację zrobioną, całą. Drugie złącze to będzie to, które jest pod schowkiem. Mam taką przejściówkę na USB. Wychodzą to 3 USB-A, jedno 3 amperowe, mocne, szybkie. A jeżeli nie będą chcieli pasażerowie tylnej kanapy używać, to zaślepka ta 12V tutaj wpada. I tak te złącza z tyłu USB-C czy tam A, one nie sterują multimediami, czyli nie da się podpiąć tutaj jakiegoś urządzenia masowego i żeby można było odtwarzać na infotainmencie, więc to jest lepsze rozwiązanie. Są też takie kratki już z gotowym, ale tutaj jest od wewnątrz profil, gdzie wyciąć otwór, więc ja sobie ten otwór wyciąłem. Następnie tutaj zrobiłem 2 otwory, jak widzicie w jednym już jest poprowadzone oświetlenie. I tu będą po 3 diody z jednej, z prawej i z lewej. Będą one złączone razem będą one świeciły jednocześnie po zapłonie. Czyli tak jak jest od gniazda zapalniczki będzie pociągnięte zasilanie. Ja już tam Wam pokazywałem. Tutaj też, a przy schowku, skoro wykorzystałem tą zaślepkę ze schowka oryginalną, a przy schowku będzie takie gniazdo zapalniczki. Dogrywam, że działa. Ja po prostu sił zbyt wiele mam. Oryginał niby pisze, że jest do 120 W, a to gniazdko będzie oryginalnie w miejscu oryginalnego, a to drugie tylne, ono będzie na bezpieczniku. Ono będzie na bezpieczniku chyba 10 A, o ile dobrze kojarzę. I z niego będą też wychodzić dodatkowe oświetlenia świecące na stałe. Nie jest to jakiś mega ultra pobór, więc mogą się świecić na stałe. Jest tutaj zrobiona już podłoga schowka. Jedna ściana jest wyklejona, ale to zostało z poprzedniego, nic tutaj się nie uszkodziło. Następnie na to już docięte kawałki wykładziny wchodzą tutaj. Biorę się za elektrykę. Tak samo te elementy, które tutaj zostały klejone i szpachlowane, będą psiknięte plastidipem, żeby to nie wyglądało. Tu jest już wylot przygotowany i tutaj wchodzi kratka. Cały element kratki jest wsuwany i w zasadzie tyle. Biorę się teraz za elektrykę. Psiknę tym plastidipem, tak jak mówię, i wyklejam sobie wnętrze schowka. Schowek jest wyłożony, wyścielany, czyli jedną rzecz mamy z głowy. Następnie bierzemy się za instalację elektryczną. Kabelki, bezpiecznik od dołu. Tutaj jest wyjście, szybko złączka do LEDów. Wyjścia już są poprowadzone do kabelków, a tutaj kończę ciągnąć pasek LEDowy. Tutaj będzie z dołu podświetlał pokrętło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na 5 diodach. A tu w środku będzie tych diod 14, chyba 14 albo 15 naokoło i będą się świecić przez kratki. Wychodzi z tej strony, jest podłączone właśnie do tego złącza. I kolejny dzień, i kolejny. Tak to jest, jak się nie ma czasu. Gniazdo 12V z zaślepką tym razem. Tu jest wyjście na kolejne gniazdo 12V i wyjście na 2 podłączenia LEDów. Będzie jedno, drugie będzie przepraszam, nie mam głosu. Drugie wyjście będzie wolne w razie kiedyś tam jakichś pomysłów, a i bezpiecznik od głównego zasilania w razie co 10 A. Z racji tego, że będą jak
może się zdarzyć kiedyś, że będą używane 2 gniazda naraz, żeby po prostu bezpiecznie było. No to mam przykręcone. Wszystko siadło na śrubach. Od tej strony wygląda to tak. Gniazdo 12, sprawne. Schowek. Podłokietnik ze schowkiem. Natomiast tutaj została nam ściana tylnia. Tutaj jest ten wylot, w który będą wchodzić nawiewy. Oświetlenie, gniazdo zapalniczki. I zamykamy. Tu jest ten dolny panel. On jest przycięty, jak widzicie. Ale on jest niewidoczny, bo zasłania go ten drugi panel. On jest też, zaczepy są w tych samych miejscach, bo zaczepy nie zostały usunięte, więc on skakuje na swoje miejsce tak jak potrzeba. I zostaje nam tylko panel nawiewów. Ok, to mamy zamontowane, jeszcze tylko podłączyć z gniazda zapalniczki. Zaraz sobie zmierzę, co jest plusem, co jest minusem. Już widać, jest podświetlona. Po zapłonie jedynie kluczyk musi być przekręcony. Po zapłonie podświetlają się lampki oraz pokrętło. Jeszcze zostaje tylko schować. Teraz pytanie w zasadzie sam dla siebie, czy te elementy tutaj okleić, czy na przykład wyflokować, czy zostawić tak. Trudno powiedzieć. Na wyjazd jak najbardziej wystarczy tak, ale przydałoby się na przyszłość to wszystko zamontować tak jak się należy. Może flok. Dodatkowo tam, tak jak mówię, są LEDy, jest dodatkowe wyjście jeszcze na kolejną wiązkę LEDów. Nie wiem gdzie, nie wiem po co. Zdjąłem pokrowiec na podłokietnik. No bo jak pracowałem, to pewnie by się zniszczył, a tak to jest niezniszczony. Pokazuję ponownie. Co wy na to? No dobra, no to co? Obejrzymy, co tam narobiłem z tym wentylacją. Ustawimy sobie tutaj na 22 stopnie. Nie jest dzisiaj za ciepło. Powiedzmy do połowy nawiew. Tutaj są zamknięte kratki. Tak są otworzone, a tak są zamknięte. Że co by nie było wątpliwości, że stamtąd wieje. Te boczne są otworzone. Przesiadam się do tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda i jak to wyszło, dajcie znać. Teraz jest otworzone. Dosyć intensywnie wieje. ...36 stopni. Klimatronik ustawiony na 23. Stąd 7,5 stopnia. A stąd 10. Nawiewy na drugi rząd siedzeń. Seat
Seat Arona. Polecam.